Nie wiem, czy już to wiecie, ale w najbliższą niedzielę, czyli 7 kwietnia, odbędą się w Polsce wybory samorządowe. Jeśli oglądasz ten filmik nie w czasie aktualnym, to nagrywam go w 2024 roku i jest właśnie początek kwietnia, więc jesteśmy dosłownie kilka dni przed tymi wyborami. W ten weekend odbędzie się pierwsza tura wyborów, a druga tura będzie 2 tygodnie później, czyli 21 kwietnia. W Polsce będzie można więc głosować. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Pomyślałam, że wybory samorządowe to dobra okazja, żeby powiedzieć Wam nie tylko, co to są za wybory, ale żeby powiedzieć Wam przy okazji o tym, jak jest podzielona administracyjnie Polska. Bo myślę, że jest to coś, co warto wiedzieć, jeśli uczycie się polskiego, jakie są te części w Polsce, jak podzielona jest Polska administracyjnie. O tym wszystkim w dzisiejszym filmiku, a jeśli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Nie zapomnij, że jeśli masz ochotę na dodatkowe ćwiczenia do tego filmiku, jeśli nie wystarcza Ci tylko posłuchanie, obejrzenie filmiku, ale chciałabyś dostać też dodatkowe ćwiczenia, dodatkowe materiały i też dodatkowe materiały poza tym do nauki polskiego, to zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie na mojego Patreona. Tam publikuję mniej więcej 2 razy w tygodniu jakieś materiały do nauki polskiego, które mogą się przydać, dodatkowe podcasty, dodatkowe filmiki. Mamy też spotkania w grupie, spotkania indywidualne, więc jest wszystko, czego trzeba do nauki języka polskiego. Tworzymy już naprawdę bardzo fajną społeczność. A teraz, właśnie do 7 kwietnia, czyli do dnia wyborów samorządowych, możesz skorzystać jeszcze z 7 bezpłatnych dni na tym Patreonie. Potem ta funkcja będzie już wyłączona, więc zapraszam do korzystania. Możesz sprawdzić, czy to Ci się podoba. Jeśli przez te 7 dni uznasz, że to w ogóle nie jest Twoja bajka, to możesz zrezygnować bez żadnych konsekwencji. A my przechodzimy do filmiku na temat wyborów samorządowych. Wybory samorządowe w Polsce odbywają się teraz co 5 lat. Kiedyś odbywały się co 4 lata, teraz są już co 5 lat. Tego dnia, czyli 7 kwietnia, dostaniemy 4 karty do głosowania. Jeśli chciałabyś jeszcze poćwiczyć to słownictwo związane z wyborami, to zapraszam Cię też do obejrzenia mojego filmiku o wyborach parlamentarnych, które odbyły się w zeszłym roku w Polsce. Wstawiam Ci tutaj link. Możesz najpierw obejrzeć tamten filmik, tam wyjaśniałam różne słowa dotyczące wyborów. Tutaj będę już mówić bardziej generalnie o tym, jak to w Polsce wygląda. Dostaniemy, tak jak powiedziałam przed chwilą, 4 karty do głosowania. Pierwsza z kandydatami do Rady Gminy, druga z kandydatami do Rady Powiatu, trzecia z kandydatami do Sejmiku Województwa i czwarta na prezydenta, burmistrza albo wójta. To w zależności od tego, gdzie mieszkacie w Polsce. Może teraz zastanawiasz się, co to jest powiat, województwo, sejmik, wójt i tak dalej. Spokojnie. Już tłumaczę. Polska jest podzielona na 16 województw. Z kolei te województwa są podzielone na jeszcze mniejsze części, które nazywają się powiaty. Mamy 380 powiatów, w tym 66 powiatów, które są miastami. Po polsku nazywamy je miasta na prawach powiatu, więc możemy powiedzieć, że jest też 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu. I te powiaty dzielą się na jeszcze mniejsze części, czyli na gminy. W Polsce mamy 2477 gmin. Bardzo dużo. Każdą z tych części zarządzają radni. Więc w województwie mamy sejmik województwa, w którym są radni. Ich liczba jest różna w zależności od wielkości województwa, więc to wszystko zależy. I oni mają władzę na taką skalę regionalną, prawda? Więc na skalę tego województwa. Tak samo w powiacie też są radni i ich liczba także zależy od tego, jak duży jest ten powiat. I w gminie podobnie
też mamy radnych. Jeśli jest to miasto, to nie mówimy rada powiatu, rada gminy, wtedy mówimy po prostu rada miasta. I na radę powiatu, i na radę gminy. Czuję, że możesz być teraz trochę zagubiony, zagubiona. Jak to możliwe w takim razie, że w Warszawie dostaniemy 4 karty do głosowania na przykład, skoro jak się domyślasz, Warszawa to duże miasto, które ma prawa powiatu. Ale nie martw się, myślę, że dużo Polaków też jest stąd pogubionych. Tak, zgadza się, w dużych miastach, takich jak na przykład Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań i tak dalej, dostaniemy tę kartę do głosowania do Rady Miasta. Ale to nie wszystko. Poza tym dostaniemy też kartę do głosowania z listą kandydatów do Rady Dzielnicy. Każde duże miasto ma różne dzielnice. Na przykład Warszawa ma 18 różnych dzielnic i te dzielnice mają też swoich radnych. Więc na przykład w Warszawie już konkretnie wybieramy radnych dzielnicy, wybieramy radnych miasta Warszawy, bo Warszawa znajduje się w województwie mazowieckim, oraz prezydenta Warszawy. W Warszawie będzie to prezydent, ale nie zawsze będzie to prezydent. W dużych miastach, które mają więcej niż 100 000 mieszkańców, będzie prezydent. Takimi miastami będzie rządził prezydent i tam będziemy wybierać prezydenta miasta. Ale mamy też burmistrza i wójta. Wójt rządzi w Polsce gminami wiejskimi, natomiast burmistrz takimi gminami, których ta siedziba władzy znajduje się jednak w mieście. Jest to może trochę skomplikowane, ale mniej więcej możecie zapamiętać to tak, że prezydent, burmistrz i wójt w tych najmniejszych wsiach, miasteczkach. Wydaje się to dosyć proste, ale w praktyce nie jest to wcale takie proste. Na przykład znacie pewnie miasto Sopot, jeśli interesujecie się Polską. Sopot, jeśli nie znacie, to miasto położone na północy Polski. Jest jednym z miastem Trójmiasta. Mamy Gdańsk, Gdynia i Sopot, które leżą obok siebie i Sopot ma prezydenta miasta. Sopot to nie jest duże miasto, to znaczy to nie jest bardzo duże miasto w Polsce. To jest miasto, które liczy mniej więcej 30 kilka tysięcy mieszkańców. Nie jest to więc 100 000, ale ma prezydenta miasta. Podobno kiedyś ze względów prestiżowych, więc tym miastom, które wydawały się dosyć prestiżowe w Polsce, przyznawano ten tytuł miasta na prawach powiatu. I wtedy, kiedy macie miasto na prawach powiatu, no to w Polsce jest już prezydent. Musi tam być prezydent. Ale niektóre miasta zrzekły się tego prawa. Nie chciały być miastem na prawach powiatu, bo mimo że jest to może bardziej prestiżowe, mimo że burmistrz będzie prezydentem, to jednak większy prestiż być prezydentem niż burmistrzem, no to jest też związane z różnymi obciążeniami, z różnymi kłopotami. Żeby porównać inne prestiżowe, mniej więcej polskie miasto, Zakopane weźmy na przykład, tam już jest burmistrz. Może jest trochę mniejsza niż Sopot, to znaczy jest w nim mniej mieszkańców faktycznie, ale mimo wszystko jest podobnie prestiżowe jak Sopot w Polsce i nie ma prezydenta. Warto pamiętać, że prezydent miasta ma trochę więcej obowiązków niż burmistrz. Może się to wydawać bardziej prestiżowe, ale prezydent musi już myśleć na tym szczeblu powiatu. Musi zajmować się drogami powiatowymi, musi zajmować się systemem oświaty, czyli systemem edukacji. Musi zajmować się wieloma rzeczami, których burmistrz robić nie musi. Warto więc w ramach ciekawostki pamiętać, że Sopot to najmniejsze miasto na prawach powiatu. Jeśli mieszkacie w Polsce, a jesteście obcokrajowcami, to pamiętajcie, że możecie też głosować. Możecie w tych wyborach samorządowych. Nie musicie być obywatelami Polski, żeby głosować w wyborach samorządowych, bo tutaj liczy się to, gdzie mieszkacie. Więc jeśli mieszkacie na stałe w Polsce, na pewno obywatele Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii mogą głosować w tych wyborach, jeśli mieszkają na stałe w Polsce. Jeśli to jest jakaś inna narodowość, nie wiem, ale na pewno możecie się zapytać w urzędzie w Polsce i zobaczyć w praktyce, jak to faktycznie wygląda. Ja z kolei w tych wyborach nie będę mogła głosować, ponieważ nie mieszkam teraz w Polsce i jest to
trochę smutne, ale rozumiem też, bo faktycznie jeśli ktoś... Ja akurat wracam regularnie do Polski, ale jeśli ktoś jest, no nie wiem, faktycznie wyemigrował z Polski, ma polskie obywatelstwo, ale mieszka w zupełnie innym kraju i nie wracał do Polski przez 20 lat, to może faktycznie nie jest to najlepsza osoba do głosowania w wyborach samorządowych, czyli tak naprawdę w wyborach lokalnych, które są ważne na tym szczeblu lokalnym i dobrze jest widzieć, jak postępują różne zmiany, jak zmienia się Twoja okolica, Twoja dzielnica z tymi kandydatami, których wybrałaś, czy jesteś usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowany. Więc faktycznie, jeśli ktoś nie obserwuje tych zmian, to trudno, żeby w tych wyborach głosował, więc jak najbardziej to rozumiem, ale jest mi trochę przykro, bo akurat regularnie wracam do Polski, więc mogłabym wybrać osobę, która faktycznie jest moim kandydatem. Jestem bardzo ciekawa, kto zostanie prezydentem Warszawy w tych wyborach. Tak jak wiecie, jestem z Warszawy, więc dla mnie jest to chyba jedna z najważniejszych rzeczy po tych wyborach, kto zostanie prezydentem miasta Warszawy. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to wygląda w Waszych krajach, czy też macie takie wybory samorządowe, czy też są organizowane co 5 lat i czy w nich głosujecie, czy są dla Was czymś ważnym, czy może w ogóle nie, albo czy będziecie głosować w Polsce, czy macie taką możliwość głosowania w Polsce w tym roku. Dajcie mi znać w komentarzu. Jeszcze raz zapraszam Was na Patreona, jeśli chcecie zagłębić się trochę w ten temat, to na pewno tam znajdziecie dodatkowe materiały. A ja przy okazji bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, którzy już mnie tam wspierają i są tam ze mną. Mam nadzieję, że Patreon Wam się podoba i że będziemy dalej kontynuować tworzenie tej polskiej społeczności na Patreonie. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!